Witam serdecznie wszystkich. Teraz zobaczycie tunel środkowy mojego Fiata. Niewiele na razie jest widać, ale już za chwilę pokażę Wam, jakie on skrywa jeszcze tajemnice. Tutaj kiedyś był wlot ciepłego powietrza do tunelu, ale został zabudowany blachami różnymi, obspawane to wszystko było. No i w tej chwili jest jeszcze oklejony czymś takim. Miałem pytanie pod filmem o lince hamulca ręcznego, co to jest. No i pokażę Wam zaraz. Nie za bardzo wiem, co to jest. To jest jakaś sprawa budowlana. W każdym bądź razie tu jest folia aluminiowa. Występuje to w takim kolorze, oczywiście w srebrnym. No i tutaj jest taka folia, tak jak mają taśmy przylepne. To się zrywa. Tu jest jakaś taka masa bitumiczna, nie wiem co to jest. W każdym razie to ma 3 mm grubości i to się bardzo dobrze do wszystkiego klei. Jak to już przykleimy, jak jeszcze dostanie ciepła, temperatury, później jest to niemożliwe prawie do oderwania. Tak to wygląda. Teraz muszę porozkręcać parę rzeczy, żeby móc Wam pokazać coś więcej. Ciekawe, jak te śruby po tylu latach. O, pięknie to wszystko idzie. Było to kiedyś nasmarowane smarem grafitowym, ale widać jest rdza na tych śrubach. Zobaczmy następną. Nie ma z tym problemu. Ja lubię śruby smarować. No zobaczmy, no. Widać wyraźnie, że jest tutaj rdza na końcu tej śruby, ale mimo wszystko nie ma z tym jakiegoś kłopotu. Muszę poodkręcać jeszcze tutaj takie śruby różne, żeby zdjąć tutaj taki, można powiedzieć, to jest grzejnik. Zasadniczo to nie jest nagrzewnica, tak jak są żebrowane takie nagrzewnice, to bardziej coś jest w rodzaju grzejnika, kaloryfera, no ale to też grzeje. Odkręciłem już ten grzejnik i teraz można zobaczyć, że tu są przyspawane takie kątowniki, chyba 30 mm to ma szerokości na górze i na dole. No i teraz co dalej? Tutaj widać, gdzie jest ten wlot powietrza. Tutaj w tym miejscu. Nie mogę tego bardziej odgiąć, ponieważ te rurki miedziane nie bardzo mi pozwalają. Musiałbym tam węże pościągać. W każdym razie tu będzie dobrze widać. Tu jest ten wlot powietrza i powietrze leci sobie tu po zewnątrz tego tunelu. Tu, jak pokazywałem wcześniej, to wszystko zostało, całe wejście zamknięte do tunelu. Zrobione jest to w ten sposób z dwóch powodów. Ponieważ mogę tutaj wykorzystać ten grzejnik po zewnątrz tunelu. I druga rzecz jest taka, że jeżeli temperatura jest wysoka, a wewnątrz tunelu jest lewarek, hamulec ręczny, te wszystkie dźwigienki, to wszystko jest nasmarowane smarem i teraz ten smar by się topił i cały tłuszcz z
tym ciepłem leciałby na szyby. Zanim opowiem Wam jeszcze ciekawe rzeczy, które są ukryte tam przy pedale hamulca, tu możecie zobaczyć, jest taki zrobiony otwór. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Otwór był wywiercony w tym tunelu. No, wiercenie nie było dość trudne, ponieważ blacha jest dość cienka. Ale co jeszcze chciałem Wam pokazać odnośnie tego grzejnika. Zobaczmy. Tutaj jest zrobiony taki odpowietrznik grzejnika, ponieważ myślałem, że trzeba będzie to wszystko odpowietrzać, cały układ, tak jak odpowietrzanie hamulców. No i tu jest taki odpowietrznik tego grzejnika. Na szczęście okazało się, że nie trzeba odpowietrzać. Pompa tak potrafi przepompować ten płyn, że skutecznie pozbywa się powietrza. Nie opowiedziałem jeszcze Wam nic na temat tego grzejnika. W pierwszym odcinku pokazałem Wam, jak tłumik może dać ciepło na ten grzejnik Fiata 126P poprzez płyn chłodniczy. Może to jest inny tuning Fiata 126P, no ale zawsze tam jest jakiś. Wykorzystałem tutaj rurki hydrauliczne, takie rurki do wody, i tutaj wszystko to polutowałem. Lutowanie wykonałem lutownicą taką na prąd 220, 400 chyba W lutownica. No i co chciałem Wam powiedzieć, że zobaczmy. Tutaj nie pamiętam już, czy tą rurką płyn wpływa, tak biegnie, tutaj tędy. Tu jest to, jak widzicie, rozdzielone są dwa zbiorniki. Płynie sobie, być może nawet dołem, nie pamiętam już w tej chwili. W każdym bądź razie tutaj jest znowu połączenie tych dwóch zbiorników. On tu sobie wpływa i tutaj sobie wraca ten płyn chłodniczy. No i oczywiście dzięki temu, że jest tam zastosowany termostat, taki termostat samochodowy od Poloneza, to jest tak zwany krótki obieg, czyli dopóki się płyn dobrze nie nagrzeje, to nie krąży przez chłodnicę, tylko przez same nagrzewnice ma krótki obieg. Jest jeszcze taka ukryta śruba tu w tunelu. Będę musiał odkręcić tutaj te śruby tam, porozkręcać i zdemontować tą obudowę przy pedale. Na pewno będziecie mnie pytać, co to jest tutaj ta linka na tunelu, taka dodatkowa. Jest to linka do sterowania zaworem wody. Wcześniej na pierwszym odcinku mówiłem Wam, że tam jest taki zawór wody, który można zamknąć, powiedzmy, w lecie, żeby nie grzało, bądź na zimę go otworzyć, żeby było ciepło w samochodzie. Jak już zdemontuję tą osłonę, to pokażę Wam jeszcze, jakie tam są skarby ukryte. Można zobaczyć, że ten stary wlot powietrza w tej obudowie tutaj został zamknięty. Ta linka mi troszkę nie pozwala tutaj się tym manewrować, ale widać. Teraz ten wlot jest tutaj z boku powietrza.
Spróbuję to jeszcze obrócić i zobaczmy, jak to wygląda, ten wylot. O, widać, tu jest ten wylot po zewnętrznej stronie tunelu. Tam to wszystko jest pozamykane. Tutaj wewnątrz też jest jeszcze wstawiona taka blacha kierunkująca, która ukierunkowuje powietrze. Ale jeszcze coś Wam pokażę ciekawego w tunelu. Powrócę teraz do otworu, o którym mówiłem wcześniej. Tutaj jest taka rurka połączona z tym otworem, która tutaj wchodzi w otwór takiej rury. Jest to podgrzewacz płynu do spryskiwaczy. No i tutaj ten płyn do spryskiwaczy się grzeje. Tu można zobaczyć, jest wejście tego płynu. I tutaj z pompki spryskiwaczy jest oczywiście wyjście. Tu jest ten wężyk. O. I on biegnie sobie tam właśnie do spryskiwaczy. Tu są dwie takie puszki poklejone żywicą epoksydową. Każda puszka ma różne tutaj średnice, także tam ścianki są od siebie oddalone niewiele milimetrów, jest tam cienko, także ładnie ten płyn do spryskiwaczy się tutaj grzeje. Oczywiście zastosowałem tutaj rurki takie miedziane, ponieważ rurki metalowe tutaj by się gorzej sprawdziły, na pewno rdzewiałyby, no złe historie by się działy. Także jeśli samochód już się fajnie nagrzeje, ten podgrzewacz bardzo dobrze się spisuje i wtedy płyn ze spryskiwaczy jest tak ciepły, no tak jak jest ciepło ciała praktycznie. Jak ręce myjemy pod kranem, to ten płyn jest taki ciepły. W trzecim odcinku będziecie mogli zobaczyć wentylatory, jakie zastosowałem i wyloty powietrza na szyby boczne, które tutaj dorobiłem. Tutaj mam jeszcze taki zegar, który jest obsługiwany przez czujnik temperatury i pokazuje, jaką temperaturę tutaj mam tam na tłumiku tym stuningowanym. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Na dzisiaj to już z Wami się pożegnam. Planuję następny materiał za jakieś chyba 2 tygodnie. Termin mi jest też trudno obiecać. Także zapraszam.